Cześć, a dziś w odcinku naprawdę fajne skarby znalazłem. Nie spodziewałem się takich, więc oglądajcie do końca. No i też będą niespodzianki na końcu. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Na samym wejściu na targ znalazłem takie cuda. Proszę? One są poprzecinane. Poprzecinane? Tak, każda jedna w tym pudełku. Nie wiem, jak... A, no to nie będę grzebał w tym. Tamte nie. Ale Tak, to ma. O, pan ma mikrofon fajny. A jeszcze nie wziąłem, są jeszcze inne mikrofony, żeby pana interesowały. Philipsik. Ten Philips to też działa, ale ma głowicę do zapisywania nie sprawną. Ładna kaseta. To i dobre zespoły. Soniaczek. Takie mydło powidło, ale można by było coś tu wygrzebać. Jak ktoś się zna na kasetach, to spoko. Ja się nie znam za bardzo. Idę dalej. Już z daleka namierzyłem sprzęt audio, więc idę zobaczyć, co to jest. Co pan ma, albo pani? Unitra. Szarpik. Piękny kondor. 600 zł pan sobie ceni, ale stan jest idealny. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Nie znam się na takich zabawkach. Komodorek. Tu nie mów, że to dla niego prezent, bo ukradnie. VHS. Magnetowid. Nawet nie muszę wam komentować. Zobaczcie. Jeszcze jest pudełko oryginalne. Teraz podejdę bliżej tam. A jeszcze te pudełka się pokazują. W jakiej cenie ten magnetowid? 4 dyszki. Coś dla miłośników singli. Dla Pawła z winylowego przewodnika. Paweł mówi, zawsze sprawdzaj single. Tak na szybko sprawdzimy, co tu jest, bo szkoda mi czasu, powiem szczerze. Coś z okładką jest. Po ile te single ma pani? Te płyty? Po 5. Po 5 zł. Po piątaku. Chyba cena dobra. Nie wiem, ja się nie znam na singlach, bo nie zbieram. Ale ta miska jest ładna. Ale też i pocztówka jest. No i tu już są książki. Ale to nie jest. No dzisiaj naprawdę sporo ludzi, instrumenty nawet. Czapeczka.
Nie wiem, no, czy na moją łysą głowę pasuje, czy nie. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy dobrze wyglądam. Dajcie znać w komentarzach. Trochę mała, jak na mnie. Można rozszerzyć ją. Można? Można wkręcić i... No nie wiem, nie znam się. Nie, no to jest każda czopka się rozszerza. Odkładam. Książek dużo. Rowerzysta. Zobaczymy, czy coś u znajomych jest fajnego w płytach nowych. Czy coś dowieźli? Izabela Trojanowska. Ła! Co to jest? To jest teraz jakiś... No tak. Trochę przeżyły te płyty. Studencka piosenka. Siedma zaduma Adamiak. Samba Sikoreczka. Dziwna rzecz. O, single. Też. John Porter. Ale zniszczony. O, Exodus. Kolejna taka, nie. Myślałem, że to też taki test presik niby. Breakdance, Electro Boogie. Trochę VHS-ów. Zobaczymy, co jeszcze jest. Kartonowe królestwo. W kartonowym królestwie też trochę jakiś płyt. O matko. Stare plecy, nie chcę mi się już przeglądać nawet czasami. Tu trochę CD-ków. Pytacie mnie nieraz w komentarzach o płyty. Akurat tu macie płyty z kartonowego królestwa. W kartonach nieraz można coś trafić, ale generalnie z doświadczenia wiem, że ciężko coś fajnego. Chyba że to jest na przykład mieszkanie po jakimś kolekcjonerze albo po kimś, kto miał jakieś fajne rzeczy, bo zbierał muzykę. Wiatrak. Proszę, Preden. Nie, tego się, no właśnie. Tego się, to by było za łatwe, żeby tak... Rosyjski sprzęcik. Proszę bardzo, Słoń Trąbalski i jak Wojtek został strażakiem. Pamiętam. Stare książeczki, nie? Tak. I winele w trawce. W trawce takiej normalnej.
Dziesiąteczki. Zobaczymy, co tutaj jest. Trupi. Składanka. Generalnie ładne pudełko na te płyty, powiem wam. Pudełko fajniejsze niż zawartość tego pudełka chyba. Nie, jak to się nie zamyka. Tutaj ta silna grupa pod wezwaniem. Rzadko spotykana, ale zobaczcie jaki stan karysa. Dlatego też nieraz pytacie mnie, czemu jakieś płyty pomijam. No właśnie, chociażby podstawowa rzecz z tego powodu. Pani ma filmy, płyty z muzyką. Kogoś zainteresuje. Misiu, człowiek. Płyt w kartonowym królestwie, ale wszystko Niemcy. Komputer nawet. Kolejny karton z CD-kami, no ale też wszystko, jak widzicie, praktycznie to jakiś film nawet pomieszany. Ale kobry nie ma. Wszystko takie niemieckie, dziwne klimaty. Tampon? Na tamponie? Zaskakujące. A mam sporo płyt. Ja się zbieram. Jak ktoś zbiera fantastykę, to zobaczcie ile numerów, w jakich super stanach. Ale jestem zadowolony. Zeszły miesiąc jest. Duna Franka Herberta, pierwsze wydania chyba jakieś, znaczy pierwsze, pewnie jakieś wczesne. Co? Tu już patrzyłem. A co kupiłeś? Iwo Andrić. Uwielbiam tego pisarza. ABB? ABB? Jeszcze. Jakby ktoś chciał pak do Rometa, tak? Od razu płytki, buty i skrzyneczka od napoju. Widział ktoś taki sprzęt? Unitra. Jest Unitry. Ciekawe czy na chodzie. Podobno na chodzie, Kasiu mówi. Zanim zacznę pokazywać, co ze sobą przywiozłem, no to tak jak widzieliście na materiale, dużo fajnych rzeczy było, dużo było ciekawego towaru. A dlaczego? Pojechałem na targ Staroci
i okazało się, że w tym samym dniu, w tym samym miejscu, gdzie odbywa się targ staroci, jest również wyprzedaż garażowa, więc dawno nie widziałem takich tłumów sprzedających. Ludzie po prostu z domu wynosili fajne rzeczy. No i też udało mi się kilka takich rzeczy kupić, więc było dobrze. No a że był wynoszony towar z domów, no to też było tanio. Na końcu Wam podam kwotę, pewnie nie uwierzycie, bo naprawdę bardzo mało za to wszystko zapłaciłem. Co kupiłem, już Wam pokazuję. Pewnie niektórzy będą zdziwieni, niektórzy zaskoczeni, niektórzy rozczarowani. No ale na tym też to moje wyjazdy polegają. No nie każdemu jestem w stanie tutaj sprostać jego oczekiwaniom. Moi drodzy, zaczniemy może od takiej rzeczy dość rzadkiej. Sucurrens. To jest składanka. Dlaczego się na nią zdecydowałem? Pierwszy raz ją widziałem. To są polskie nagrania. I moi drodzy, od jakiegoś czasu zwracam właśnie uwagę na tego typu wydawnictwa, które były nietypowe, jeśli chodzi o polskie nagrania, w ogóle o wychodzące takie rzeczy w Polsce, w PRL-u dokładnie. No i tutaj to jest, moi drodzy, wydawnictwo zrealizowane przez Zarząd Główny PCK, Polski Czerwony Krzyż, jak tutaj widzicie i tak jak widać to na okładce. I na stronie A są tu utwory m.in. Ała Pugaczowa, Man Araj, no okej, umówmy się, może nie moje klimaty, ale strona B, no to już naprawdę są fajne rzeczy, bo jest tak, Ewa Bem, aranż Jan Ptaszyn Wróblewski, no to już coś mówi, tak? Piotr Figiel, Janusz Kondratowicz, Krzysztof Krawczyk, Violetta Villas, Andrzej Januszko, Drupi jest, no też się trafił, no i jest między innymi Nim przyjdzie wiosna Czesława Niemena. Płyta oczywiście w stanie, mogę Wam powiedzieć i pokazać, idealnym. No dlaczego? No dlatego pewnie, że kto tego słuchał, takich składanek. Nie wiem w ogóle w jakiej ilości, w jakim nakładzie to mogło wyjść. Ja pierwszy raz coś takiego widziałem. Może kiedyś widziałem, ale nie zwróciłem uwagi. No teraz coraz bardziej zwracam uwagę. Staram się być coraz bardziej spostrzegawczy, jeśli chodzi o polskie płyty winylowe. No i szczególnie takie dość rzadkie wydania. Ja tak to określiłem. Jak źle to zrobiłem, to mnie poprawcie. To odłożę tutaj. Co kolejnego przywiozłem? To jest bardzo ciekawa rzecz. Nie znałem tego artysty. Przypadkowo to kupiłem. Sprzedający mi powiedział, że jest to jazzik. No to jazzik, no to biorę. Bissau. Artysta się nazywa. Jest to francuski trębacz. To są takie klimaty, bo odsłuchałem tą płytę, więc mogę się wypowiedzieć. To jest tak soul, jazz, taki chill out. Nagrana jest znakomicie, bo już ją odsłuchiwałem. No płyta też była w idealnym stanie. Myślę, że ten artysta trochę przypomina mi w stylu Ibrahima Maloufa, którego bardzo lubię. Takiego też pochodzenia libańskiego, francuskiego trębacza. Kiedyś chyba pokazywałem nawet jego płyty, a jak nie, no to może Wam pokażę, bo chyba ich nigdy nie kupiłem na targu staroci, tylko po prostu normalnie. Co tutaj mogę jeszcze powiedzieć? Ja kiedyś Ibrahima Maloufa widziałem za granicą na żywo i się po prostu zakochałem w jego muzyce. Ale to taka mała moja dygresja. Płyta jest z 2022 roku, Decca Music France, wydanie francuskie w ogóle. Ale co ciekawe, moi drodzy, Blue Note Laboratory, czyli nie wiem, czy wyjaśnicie mi, bo ja się nie orientuję, czy to było tłoczone w laboratorium, czy tam w tłoczni Blue Note, czy jakoś Blue Note, nie wiem. Brzmi naprawdę fantastycznie, bo płytę po przyjeździe umyłem i wieczorem sobie zapodałem na talerz gramofonu, więc miałem uciechę. 2 razy przesłuchałem i 2 razy mi siadło. Są też takie elementy hip-hopu, takiego fajnego francuskiego hip-hopu. No, lubię takie klimaty pomieszane. Polecam. Ta płyta, jak sprawdzałem, jest dostępna na Discogsie. Ona jakiegoś tam majątku nie kosztuje. Nie wiem jak z dostępnością w Polsce, bo to był po prostu zupełnie przypadkowy zakup. Tak jak następna płyta, którą zobaczycie. Po prostu wychodziłem już z tego targu staroci i wyprzedaży garażowej jednocześnie. I praktycznie kilka metrów od zaparkowanego auta rozkładał się pan, który miał chyba 6 płyt winylowych i parę książek. No i zobaczyłem to i mówię, nie no, biorę. No ale zwróciłem uwagę przede wszystkim, moi drodzy,
na to wydawnictwo Archie Shepp, Free Jazz. Podwójny album na takim pięknym gatefoldzie. Nie wszyscy lubią free jazz. Ja też nie do końca wszystko kupuję, jeśli chodzi o free jazz. Są artyści, którzy do mnie nie przemawiają, są może zbyt trudni jeszcze na moją edukację muzyczną, ale są też tacy, których przyjmuję. Między innymi takim artystą jest właśnie Archie Shepp, którego kilka płyt posiadam. To jest zaskakujące, bo jest to pierwsze wydanie francuskie, to jest chyba 70, jak się nie mylę, pierwszy rok, jak sprawdzałem. Płyta to 79, przepraszam, 79. Płyta, jak czytałem, rzadko spotykana, szczególnie na tym pierwszym tłoczeniu francuskim, które oto jest w moich rękach. Płyta też w świetnym stanie, zresztą free jazz to jest też taki gatunek, nie wiem, ta płyta też jest pewnie dość trudna w odbiorze, ona jeszcze nie była myta. Zobaczcie, taki label. O, tak to wygląda. To jest, jak wspominałem, też taka muzyka niezbyt łatwo dostępna, ale co jest zaskakujące, tutaj pozdrowię, jeden sklep z płytami winylowymi, bo ta płyta była zakupiona za 150 zł. Tu jest cena, nawet takim cienkopisem. I na folice, która zabezpieczała ją, była tutaj informacja Antykwariat Grochowski, więc ktoś ją po prostu kupił w Antykwariacie Grochowskim. Zresztą bardzo dobre miejsce, jeśli chodzi o płyty winylowe w Warszawie. No i ona później trafiła na targ staroci, więc i takie przypadki z płytami życie zna. Polecam. Kolega mój, który zobaczył, którego tam spotkałem na targu staroci, zobaczył, co udało mi się zdobyć, a jest wielkim fanem Archie Sheppa, no to już po prostu prosił mnie, żebym mu odsprzedał. Powiedziałem, na razie nie, na razie ja to sprawdzę. No i teraz tak, korzystając z okazji, zanim pokażę ostatnią płytę, ale jeszcze będą bonusy, teraz regułka, subskrybujcie, komentujcie, niech się kanał rozwija. Bardzo mi miło, że jest Was coraz więcej osób mnie ogląda, coraz więcej osób też spotykam na targach staroci, tak jak teraz będąc właśnie w Skierniewicach na tym targu staroci połączonym z wyprzedażą garażową. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, których tam spotkałem. Jestem zaskoczony, że coraz bardziej mnie rozpoznajecie, nie boicie się mnie zaczepić, porozmawiać. Jak dobrze pamiętam, Zbyszek, mam nadzieję, że się za miesiąc zobaczymy w tym samym miejscu. Pozdrawiam też pana, który powiedział mi, że ogląda mnie i on jeździ na targi staroci i nigdy nic nie znalazł. A spotkałem go gdzieś, tak była 9:30, go się zapytałem, o której tu był, mówi, że przed chwilą przyjechał. Ja mówię, no proszę pana, ja od ponad 2 godzin już tu jestem, więc to co lepsze, no to pan wybaczy, już zabrałem ze sobą. Nie, to był taki żart, tak mu powiedziałem, ale w formie żartu oczywiście. Myślę, że też się panu coś udało ciekawego zdobyć. Ostatnia rzecz, to jest, moi drodzy, Music 81, Polish Jazz, Tomasz Stańko. Stan po prostu kompletnie idealny, fantastyczny stan. Też to będzie do przemycia, chociaż płyta nie wymaga, jak sprawdzałem, mycia, ale ja mam taką zasadę, że zawsze myję po takich zakupach na targach staroci. Nawet nowe myję, po prostu tak mam, no nie wiem, no lubię się też kąpać, to lubię zmywać, więc woda nie jest mi obca. Co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Pamiętajcie, w każdy wtorek 16-18 moja audycja w Radiu BMO. W wakacje może być trochę różnie, bo mam kilka wizyt u lekarza, a on niestety przyjmuje w godzinach i w dniu, kiedy jest audycja, więc czasami jak nie będzie, no to jest ten powód, że nie ma audycji, ale zawsze tam przygotowuję tutaj z ojcem dyrektorem, redaktorem naczelnym fajną dla Was playlistę, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale muszę się trochę naprawić. Co teraz? Teraz pokażę Wam rzeczy niebywałe, których się nie spodziewałem znaleźć na targu staroci, ale też rzecz, którą kupiłem pod wpływem impulsu, no i też będę Was prosił o informacje w komentarzach, czy to był dobry, czy to był zły zakup. Ale to już za chwilę. Zapomniałem, z płyt winylowych to nie wszystko, ponieważ od znajomego dostałem w prezencie, pozdrawiam Mariusza, taką oto płytę. Ona mnie po prostu zaintrygowała. Nie z tej strony. Tak to wygląda. Już Wam pokazuję
Ona też nie była myta, nic z nią nie było robione, jako taki ciekawostka. Label jest naklejony, jest odręcznie, jest napisana tracklista, setlista, numer strony tam site 1, 2, szybkość, EMI tape, Anglia. Moi drodzy, tutaj dopiero, tak ją odłożę, tutaj dopiero, nie wiem czy dobrze widać, ale mam nadzieję, że widać, jest informacja, uwaga, że ta płyta jest z Biblioteki Publicznej z Nowego Jorku i jest nawet adnotacja, że należy ją oddać w terminie wypożyczenia, czyli ona tutaj trafiła do Polski z wypożyczalni, z biblioteki tak naprawdę w Stanach, więc taka ciekawostka. Ja się nie spodziewałem takiej rzeczy znaleźć w małym miasteczku na targu Staroci, na takiej wyprzedaży garażowej. Nie sprawdzałem, tak jak widzicie też, że nie była umyta jeszcze. Chciałem Wam tylko ją pokazać. Jak umyję, no to sobie sprawdzę, co tu jest nagrane. Jakoś tak jak odczytywałem tych artystów, to średnio kojarzę. Ale no cóż, no nie wszystko też wiem. Co dalej? Co dalej? No za chwilę Wam pokażę naprawdę płyty, które są dla mnie bardzo wyjątkowe i to są takie artefakty trochę muzyczne, ale to też już za chwilę. Od jakiegoś czasu, kiedy coraz bardziej pochłonęły mnie płyty winylowe, no to też pochłonęła mnie historia ich i przede wszystkim coraz bardziej chcę się cofać do początków. No i tym razem udało mi się kupić coś do mojej kolekcji. Coś, co naprawdę byłem zaskoczony. Moi drodzy, kupiłem 4 płyty shellakowe, ale tylko dlatego, że są to bardzo rzadkie wydawnictwa. To jest płyta, one są wszystkie z Syrena Elektra, czy Elektro, tak? Zaraz powiem, bo z emocji zapomniałem nazwy. Syrena Elektro, dobrze pamiętałem. No stan jest jaki jest, no są do umycia, do przetarcia, ale przede wszystkim nie są nigdzie pęknięte, wyszczerbione. I to jest między innymi Syrena z 25 roku. Zapisane są na nich utwory takie jak Wszystkie nasze dzienne sprawy. I tutaj jest Gwiazda śliczna, wspaniała. To jest Syrena, jak wspominałem. To logo z 25 roku, jak dobrze doczytałem w internecie i się dowiedziałem. I to jest, uwaga, to jeszcze jest płyta tłoczona ręcznie. Później podobno mechanicznie je tłoczono, te szellaki. Nie wiem, jakim sposobem, musiałbym pana Jerzego zapytać. Zresztą mamy się spotkać jeszcze raz, to jak nie zapomnę, to go zapytam. Odłożę ten szellak delikatnie, bo one są naprawdę delikatne. I tutaj mam jeszcze jedno z 25 Ave Maria i Serenada Bragi. Też w bardzo dobrym stanie jak na szellak. 25 rok, te 2 płyty, czyli one mają 100 lat, tak? I teraz Wam pokażę też 2 płyty z 29 roku. One się już różnią tym logo, labelem. Już jest inne zupełnie logo. Są też wcześniejsze, których nie mam, będę poszukiwał. Napisana jest nazwa Syrena Elektro cyrylicą. To jeszcze są sprzed I wojny światowej, sprzed odzyskania niepodległości. Ale no, 100-letnie kurcze płyty mojej kolekcji. Tego się nie spodziewałem. Coś mi mówi, że chyba trzeba będzie gdzieś sprzęcik odpowiedni zakupić, żeby móc też się pobawić tymi szellakami, odsłuchać je. To jest kolejna taka płyta. Ta już tu ma ryskę widoczną, ale tak to jest ok, no mówię, do umycia absolutnie. Nie wiem, czy to można płynem do płyt winylowych myć, no nie orientuję się. Muszę doczytać, jak ktoś wie, no to poproszę o informację w komentarzu. I tu jest Najmilszy walc i co tu jest? Opowieść Lasku Wiedeńskiego. No i to też jest 29 rok. Co jest niebywałe, że one po prostu przetrwały wojnę. Tak. I zachowały się naprawdę w dobrym stanie. Jak
na takie czasy ciężkie. 6 lat przeżyły wojnę, no później komunizm, gdzieś pewnie w piwnicy były albo może na strychu, no i kurczę, to trochę takie muzyczne artefakty, także myślę, że spokojnie te stuletnie to chętnie by zagościły w niejednym muzeum w Polsce, bo wiem, że coraz częściej muzea w Polsce poszukują właśnie pierwszych jakichś płyt winylowych, właśnie płyt szelakowych. No to też jest pewnie związane z jakimiś wystrojami, nie wiem, z budowaniem klimatu może tak do wystaw, no ale też z pewną jakąś modą na pewno, tak, na to retro. I za chwilę ostatnia rzecz. Ona się pojawiła w tej relacji z targu staroci i tej wyprzedaży garażowej. No i tak nie zastanawiałem się. No po prostu tylko negocjowałem cenę, żebym to udźwignął, żeby to ze mną przyjechało. No i jest. Może żona nie jest za bardzo zadowolona, bo jest to kolejny grat w kolekcji, ale mój tato się nim zachwycił, więc nie wiem, żeby żonę nie denerwował kolejny sprzęt. No już prawie się domyślać, co to będzie. No to pewnie wyląduje u mojego taty i będzie mu służył. Ale zaraz Wam go pokażę. No i na sam koniec, oj matko jedyna, nie jest to takie ciężkie, przesadzam. Kupiłem tego Grundiga, którego widzieliście, to jest radiomagnetofon model, już czytam, RF1100, trzyzakresowe radio z budzikiem. Sprawdzałem, wszystko działa. Jedyny mankament to jest po niemiecku, ale spoko, poradziłem sobie. Stan naprawdę świetny. Pokażę Wam nawet z tyłu, tak odwrócę. Więc uważam, że to jest fajny gadżet. Jak sprawdzałem, no to były... ten sprzęcik był produkowany 83-84. Długo to w produkcji nie było. No ale szkoda. Oczywiście na razie, tak jak wspominałem, pewnie u taty wyląduje, a pewnie później do mnie wróci albo... No nie wiem, coś jeszcze pomyślę. Bardzo przyjemny. Już sobie parę razy tutaj stacje radiowe nastawiłem, posłuchałem. Zegar działa. Wszystko jest top. Tym bardziej jestem zadowolony, bo wiecie jak jest, jak się kupuje w takich miejscach, to czasami sprzedawca mówi tak, proszę Pana, wszystko działa ekstra. Później się przyjeżdża do domu i jest wielkie rozczarowanie, ale w tym przypadku rozczarowania nie było. Moi drodzy, w tym odcinku to na tyle. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie. No i teraz tak, za te wszystkie placuszki, które Wam pokazałem, zapłaciłem 280 zł, więc myślę, że jest to kwota naprawdę nieduża. Ale to tylko dlatego, że po prostu była wyprzedaż garażowa połączona z targiem staroci i ja raczej po targu staroci, po tych osobach, które znam już z widzenia, no to nie biegałem. Bardziej się skupiłem z kolegą Łukaszem, którego pozdrawiam, bo tam się spotkaliśmy, biegać po prostu po tych trawnikach, gdzie był towar po prostu wynoszony z domów, tak, żeby się pozbyć po prostu śmieci domowych, rzeczy niepotrzebnych. No a my tam upolowaliśmy parę fajnych skarbów, więc ja jestem zadowolony. Myślę, że kolega, z którym byłem tam, też jest zadowolony. Co jeszcze? Widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Tak jak wspominałem już kilkukrotnie, no to trochę teraz będzie odcinków właśnie z tych moich wyjazdów na targi staroci i jakieś wyprzedaże garażowe, no bo po prostu zaczął się sezon, chcę to wykorzystać, bo nigdy nie wiadomo co będzie, tak? A tymczasem trzymajcie się, cześć.